Nie czuję żadnego powietrza na nosie, w oczach i na zębach, żadnych much. Czy wyglądam jak idiota? No jedni powiedzą, że tak, a drudzy powiedzą, że kurde, kto to był? Siemaneczko, dzisiaj będzie 20 gadżetów takich jak ten do hulajnogi elektrycznej, do roweru. Wszystko zamówione jest ze sklepu Temu, który jest partnerem dzisiejszego odcinka i przygotował, słuchajcie, dla Was kupony na 400. Wystarczy zainstalować sobie aplikację Temu na telefonie z linka, który zamieściłem w opisie filmu, wpisać sobie w pasku wyszukiwania kod, który się teraz wyświetla na ekranie i macie 400 na wydanie w tym sklepie. Mało tego, te wszystkie rzeczy, które będę instalował za chwilę do hulajnóg, do rowerów, które są zamówione właśnie z Temu, każdy z nich znajdziecie w opisie filmu. Do wszystkich zamieściłem linki. I jeden z tych produktów, na przykład, słuchajcie, LED bar do hulajki, taki mega mocny, możecie kupić za 3,90 zamiast za 110 zł. Także warto obejrzeć ten odcinek i warto skorzystać z linków, które zamieściłem i z kodu. Zaczynamy! Słuchajcie, nie wiem jak Wy, ale ja już Temu doskonale znam i wydałem tam już naprawdę dużo kasy. Z tego względu, że mają tam przede wszystkim darmowe wysyłki i bardzo dużo ciekawego towaru. I to do rowerów, do hulajnóg, jakieś tam elektroniki, różne akcesoria, do kempingu sporo rzeczy zamówiłem. Także sklep jest generalnie fajny, pewny i naprawdę polecam. A zamówiłem takie rzeczy m.in. jak oświetlenie różnego rodzaju, uchwyty na telefon, klaksony elektroniczne, zabezpieczenia antykradzieżowe, różne gadżety, akcesoria, które mogą być przydatne podczas jazdy na hulajnodze, na przykład lusterka. No i przede wszystkim jestem ciekaw, jak coś takiego robi w terenie. W sensie, jak to chroni twarz, bo w czymś takim, powiem szczerze, nigdy w życiu nie jeździłem, ale właśnie się przejadę i opowiem Wam, jakie są wrażenia. Zacznijmy jednak od takiej rzeczy, którą i tak będę musiał Wam wcześniej czy później pokazać, czyli słuchajcie, dętki. Dętki po 25 zł, takie 10-calowe do hulajnóg elektrycznych. Warto coś takiego od razu sobie zamówić. Jeśli zamawiacie jakieś inne akcesoria, to warto po prostu dorzucić coś takiego do koszyka. 25 zł za sztukę, wiadomo, jak się złapie kapcia, to człowiek później płacze, że no nie może jeździć, trzeba zamawiać, czekać i tak dalej. Warto coś takiego od razu mieć pod ręką. Linki do wszystkich tych produktów, które dzisiaj tutaj Wam pokażę, oczywiście znajdziecie w opisie filmu, żebyście nie musieli szukać. Ceny niektórych produktów, które dzisiaj pokazuję od dnia, kiedy je zamawiałem, a to było miesiąc temu do dnia nagrywania tej recenzji, troszeczkę się zmieniły, także screeny mogą się nie zgadzać, ale wiecie co? Te produkty przeważnie staniały, także możecie mi uwierzyć albo nie, ale jestem w trakcie nagrywania odcinka o tych wszystkich gadżetach i co? I złapałem właśnie gumę po raz kolejny w tych live'ie. Także dętka się przyda i to szybciej niż myślałem. Zacznijmy od torby. Torba bagażnik to jest pierwsza rzecz, którą zawsze kupowałem i kupuję do swoich hulajnóg czy rowerów. To jest taki hard shell case. Ona jest zabezpieczona dosyć dobrze. Tutaj ten zasuwak jest ogumowany, można powiedzieć, że jest wodoszczelny. Coś takiego to jest taki must have według mnie. Ja tu akurat mam schowany telefon, ale słuchajcie, jadąc na zakupy czy w jakąś tam trasę, to można sobie po prostu tutaj wrzucić wszystko, czego Wam tam trzeba, czy to jakiś mały napój, czy jakiś batonik i co tylko chcecie. To służy po prostu jako taki bagażnik, który no, jest dosyć bezpieczny, no bo jest twardy. Gdyby jakimś cudem ktoś nie wiedział, jak zamontować taki bagażnik, to już pokazuję. Z tyłu macie po prostu paski rzepowe, którymi obejmuje się sztyce kierownicy, a górę kierownicy, czyli drążek kierowniczy, obejmuje się paskami, które są u góry. I tak to mniej więcej wygląda. Słuchajcie, generalnie na hulajnodze taka torba wygląda naprawdę kozacko. Lusterko, słuchajcie, czy to do roweru, czy do hulajnogi elektrycznej. Tego typu lustereczka 26-28 zł mniej więcej kosztują. Są prawe i lewe, także musicie zwrócić na to uwagę. Tak właśnie sobie patrzę i wcale nie widzę siebie w lusterku, czyli nie zasłaniam tego, co powinno być widać za mną. Warunek jest taki, że musicie sobie zamontować je dokładnie tuż za rączką. Nie za uchwytem na klamkę, nie za uchwytem na przełącznik zmiany biegów, tylko tuż przy rączce i wtedy będzie ok. Lustereczko tego typu 6,30 jedyne, szybki montaż. No i co? Sprawdzamy. Takie lusterko można sobie zamontować na różne sposoby, bo do montażu służy tutaj taka oto gumeczka. Ja sobie teraz przepuszczę tą gumkę na przykład tędy.
Proszę bardzo. I lusterko można sobie obrócić w dowolną stronę, na przykład w ten sposób. Da się? No da się. Chciałem Wam powiedzieć, że zmieniłem zdanie co do tego lusterka, bo na początku myślałem, że to jest jakiś po prostu shit, ale naprawdę bardzo dużo w nim widać. To jest szeroki kąt, można powiedzieć, rybie oko. Także nie spodziewałem się i totalnie zmieniam zdanie na temat tego lustereczka i to na mega pozytywne. Naprawdę fajna sprawa. Kolejna sprawa to jest uchwyt na telefon. To jest dosyć istotna rzecz, no bo z tymi telefonami się wiadomo jeździ i zamiast trzymać w kieszeni, to można sobie zamontować na kierownicy. Oczywiście kiedyś tam wcześniej sobie również na Temu kupiłem tego typu uchwyt, natomiast ten się charakteryzuje tym, że ten telefon po prostu nie ma szans, żeby się wysunął, bo ma tutaj takie zabezpieczenia i właśnie go zamontuję, pokażę Wam, jak to wygląda na kierownicy. Dokładnie 48 zł kosztuje ten uchwyt. Tak wygląda pudełko tutaj przy 360 stopni, dlatego że ten uchwyt można sobie, zobaczcie, obracać. Ten telefon można sobie poziomo obrócić, pionowo, jak Wam po prostu pasuje. W zestawie jest kluczyk i takie podkładki, żeby po prostu nie porysować kierownicy. Montujemy. Wystarczy teraz sobie popuścić tą śrubę, żeby rozszerzyć po prostu to mocowanie do rozmiaru telefonu. Proszę bardzo, wsuwamy sobie, zobaczcie, jak idealnie pasuje. Dokręcamy sobie troszkę. Nie ma szans, od spodu jeszcze można troszeczkę zblokować, żeby to się nie ruszało. Trzyma się naprawdę na sztywno. Nie ma szans, żeby ten telefon wyleciał w żaden sposób. Można sobie go, zobaczcie, obrócić na przykład w poziomie. To jest naprawdę genialna sprawa, bardzo fajny uchwyt i zdecydowanie go polecam. A teraz coś, co naprawdę Wam się mega powinno spodobać, czyli oświetlenie RGB do hulajnogi elektrycznej albo do roweru, obojętnie. Zobaczcie, większość hulajnóg elektrycznych ma jakieś tam podświetlenia, takie jak na przykład ten Tech Life, ale akurat Kukirin G4, hulajnoga, którą uwielbiam, nie ma po prostu żadnego podświetlenia kolorowego, jedynie lampa czerwona stop i z przodu reflektor LEDowy. Natomiast zobaczcie na to. To są lampki sterowane na pilota. Można sobie je przyczepić do hulajnogi elektrycznej albo roweru, albo motocykla. Sterować nimi na pilota. Każda osobno jest zasilana swoim akumulatorkiem. Jest tutaj zestaw montażowy, także słuchajcie, nie trzeba żadnych przewodów prowadzić ani niczego. Za chwilę to zamontuję i pokażę Wam, jak to świeci w nocy z Kukirin G4. Oczywiście możecie sobie zamontować je gdziekolwiek chcecie indziej, nie ma problemu. Ja chcę mieć po prostu podświetlenie od spodu, tak jak w większości hulajnóg. I ostatnio montujemy sobie z tej strony. Zamontowane, włączamy, proszę bardzo, na pilota. Każda inaczej świeci, nie wiem czemu, ale można to wyrównać, proszę bardzo. Jest i mamy podświetlenie niebieskie, pomarańczowe, zielone, czerwone i różne tryby migotania, fejdowania i co tam jeszcze kto wymyślił. Kurde, ale czad. No to mi się podoba. Proszę bardzo, pilocikiem można sobie bez problemu zmieniać te kolory na jakie się chce. Czerwony, niebieski, zielony. Nie ma problemu. No to jest po prostu coś wspaniałego. Słuchajcie, nie mówcie mi, że to nie jest zarąbiste. I to jest mój ulubiony kolor. Dodatkowa belka montażowa do hulajnogi elektrycznej. Często jest tak, że nie ma miejsca, żeby zamontować sobie na przykład lampkę do hulajnogi elektrycznej. I dzięki takiej belce, która kosztuje 30 zł, można sobie zamontować dodatkowe jakieś akcesoria. Ja tutaj zamontuję LED bara. W zestawie do tego są dystanse, także bez problemu dopasujecie sobie do grubości po prostu swojej kierownicy, nie ma problemu. Słuchajcie, w tej hulajce to nawet na tą belkę mam mało miejsca, ale mimo wszystko jakoś udało się dopasować. To jest po prostu moc. FY339 5-LEDowy, pojemność akumulatora 6400 mAh i to jest naprawdę mega mocarny LED bar. W zestawie jest oczywiście mocowanie do kierownicy, gumowe dystanse, no i oczywiście przewód USB-C do ładowania tego LED bara. Są tutaj 3 czy 4 tryby świecenia, ale to za chwilę Wam pokażę, ale naprawdę moc jest potworna z tego. Słuchajcie, zobaczcie, to jest właśnie to, o czym mówiłem. Mocowanie tego LED bara idealnie akurat pasuje po prostu do tej belki, także wszystko się zgadza. I teraz zobaczcie, jakie jest fajne mocowanie tego. Wjeżdżamy sobie po szynie z lampką, przykręcamy. Ona jest w tym momencie zablokowana, nie ruszy się, no i można sobie ją teraz dopiero na tej belce wyregulować
góra-dół, także fajnie, że jest od razu regulacja świecenia. Tylko mi nie mówcie, że ta lampa nie wygląda kozacko, bo wygląda naprawdę rewelacyjnie. Dobra, ściemnij się i testujemy. LY17 i to jest, słuchajcie, lampka ładowana solarnie z klaksonem. Macie i lampkę, i klakson w jednym. W zestawie jest, uwaga, kabelek micro USB. I teraz tak, mamy lampeczkę. Sprawdzimy zaraz w nocy. Czyli ma 3 tryby świecenia. Tutaj ma indykator naładowania, czyli stan naładowania określony 4 zielonymi LEDami. No słuchajcie, wygląda całkiem, zobaczcie. I tutaj u góry jest fotowoltaika, a jakżeżby inaczej, słuchajcie. Teraz tak, zostawiając rower czy hulajnogę w dzień na słońcu, no to ta lampka powinna się naładować. Właśnie testuję ładowanie na słońcu i muszę powiedzieć, że świeci tutaj czerwona dioda, która sygnalizuje, że w tym momencie jest ładowanie lampki ze słońca. Jeśli przykryję solar ręką, no to lampka gaśnie, więc nie ma ładowania. Także to działa. A i sygnał, właśnie klakson, uwaga, na przycisku. Ja pierdzielę! No to jest chyba to. Zapomniałem Wam pokazać, jak się ją montuje, a montuje się w taki sam sposób jak pozostałe, czyli mamy gumeczkę i teraz kolejny raz beleczka się przyda, tym razem do montażu tej drugiej lampki. Także od razu 2 przetestujemy. Proszę bardzo. No jakoś tak słabo się trzyma trochę, może tu trzeba bardziej. Dobra. A bo tu rureczka jest cienka i dlatego. Dobra, mamy zamontowaną lampkę solarną i wyzwalanie klaksonu. Jadę sobie teraz w totalnej ciemności, testuję tą lampkę za 25 zł, solarną i proszę bardzo, świecić, świeci, widać, nie ma problemu, można jechać w dużych ciemnościach. No co prawda nie jest to najjaśniejsza lampka, ale za 25 zł ładowana solarnie, jeszcze z takim klaksonem, no uważam, że zdecydowanie warto. Tak to się prezentuje mniej więcej. Odpalamy teraz torpedę, LED bar, uwaga. Proszę bardzo, na razie 1 LED, no i tak dla porównania, no słuchajcie, niebo a ziemia, przepaść, 1 LED, a teraz odpalam, uwaga, kolejne, ja pierniczę, słuchajcie, to jest jasność, jeszcze troszeczkę go podniosę do góry, ja pierniczę, to jest, słuchajcie, tak jak w samochodach terenowych te LED bary, co mają, no to jest właśnie to, ja pierniczę, słuchajcie, oświetlona jest cała droga, dosłownie. Jeszcze dołączę jeszcze jedną lampkę, jeszcze minimalnie jaśniej. Teraz świeci wszystkie 5 sztuk. No słuchajcie, no jest kosmos, po prostu to no razi. Jednak trzeba ją troszeczkę obniżyć, jeśli chcecie jeździć sobie drogami publicznymi, no bo to raczej raziłoby kierowców nadjeżdżających z przeciwka. Dobre w terenie, czyli tak jak do offroadu, natomiast no raczej nie świeciłbym tym po oczach, chyba że obniżyć, słuchajcie, tak żeby świeciła blisko. No też można w sumie. Pewnie nie oślepia, zaraz sprawdzę. No, trochę oślepia, ale nie tak bardzo. Natomiast słuchajcie, no to jest jasność. To jest jasność. O, jedzie samochód. Słuchajcie, jeszcze tak dla porównania. Włączyłem tą tańszą lampkę i teraz zgaszę LED bara, żebyście zobaczyli, jaka jest różnica. Proszę bardzo. Taka jest różnica. Teraz świeci tylko ta lampeczka. A teraz LED bar. Uwaga. Cyk, cyk. No to jest po prostu siła. To jest siła. Naprawdę niesamowicie to świeci. Słuchajcie, ale to nie koniec. Ta lampka ma jeszcze tryb taki. Świeci sobie żółte światełko. Można powiedzieć, że na postoju, stojąc na poboczu, czemu nie? Coś takiego. No fajnie, że ma taki tryb. To mi się podoba. Jeśli chodzi o oświetlenie, to jeszcze mam takie małe lampeczki. Już dawno je wyczaiłem, kupiłem sobie jeszcze dużo przed współpracą, ale to kosztuje, słuchajcie, 9 zł, do 10 w porywach. To jest lampka, która jest naprawdę mocna, ma jedną tutaj diodę COB. Świeci to naprawdę mocno, można sobie naładować przez USB-C. No i z tyłu ma tak magnesik. Tutaj jest, słuchajcie, karabinczyk, można ją sobie do szlufki zapiąć albo po prostu do roweru, albo do hulajnogi, nie ma problemu. No i jeszcze ma coś takiego, że można sobie ją postawić, w sumie taki stojaczek. Bardzo fajna sprawa, to polecam. Uchwyt na bidon. To jest uchwyt, który można sobie zamontować na sztycy kierownicy i to na szybko, czyli nie montuje się go na stałe,
Są tutaj takie szczęki, wystarczy to poluzować, później dokręcić, złapać zatrzask. Zobaczcie, trzyma się fajnie. Wsadzamy sobie bidon i można sobie gdzieś tam na trasę jechać. No w sumie nie mam w żadnej hulajnodze bidonu. Zamówiłem, tak mówię, sprawdzę, przetestuję. No i w sumie takie coś, no może się przydać, czemu nie? Teraz powiecie pierdółka, ale słuchajcie, to jest kolejny gadżet, to jest nakładka na stopkę do hulajnogi elektrycznej. Dwie kosztowały mnie 8 zł. Nakładamy sobie to na stopkę, o ile wasza stopka pozwala na nałożenie czegoś takiego. I teraz zobaczcie, ta hulajnoga już nie będzie się tak ślizgać tutaj po tej nawierzchni, którą mam. Także 8 zł za dwie sztuki, czemu nie? To się nazywa tuning. Rękawiczki też z Temu 17,50 jedyne. Zobaczcie, jaka fajna graficzka. Przydadzą się tak samo jak karabinczyki na paskach, które zamówiłem sobie. Montuje się je do kierownicy. Generalnie po 7-8 zł. Linki macie w opisie filmu. No i pokażę Wam, jak to wygląda zamontowane przy kierownicy. Wyglądają solidnie, aluminiowe, zakręcane. I ten akurat jest na pasku, który się nie rozpina, więc żeby go założyć, po prostu trzeba go nałożyć przez kierownicę, przytrzymać hamulec i proszę bardzo, gotowe. Macie karabinczyk. Przy kierownicy można sobie tutaj coś zawiesić na przykład. Można? Można. Natomiast ten drugi karabinczyk jest na takim szerokim pasku z mocowaniem rzepowym i z taką sprzączką i to się dużo lepiej będzie trzymało. Poza tym można to założyć na naprawdę grubą kierownicę, a nawet na rączkę. Zobaczcie. Oczywiście trochę bez sensu, żeby na rączkę coś takiego zakładać, ale można. Proszę bardzo. Jest i jest. I już mamy karabinczyk zamocowany przy kierownicy. Można to też zamocować po prostu w każdym innym miejscu tak naprawdę na hulajnodze, no bo regulacja jest dosyć spora. Proszę bardzo. Cyk, rzep. No ten się trzyma lepiej. A może komuś haczyk na siatkę z zakupami. Montowane to jest na pasku rzepowym. Jeśli nie macie na przykład takiego haczyka jak ten w tej hulajnodze, to można sobie coś takiego zamontować, no nie wiem, w sumie albo na kierownicy, albo jeszcze w jakimś innym miejscu hulajnogi, czy roweru elektrycznego, czy normalnego roweru po prostu. Jak się coś takiego sprawdzi, nie mam pojęcia i nie wiem, czy chcę wiedzieć. Przyszła pora na klaksony elektroniczne. Mam tutaj 3 sztuki za 54 zł, za 33 zł i klakson, który tak naprawdę jest integralnym elementem lampki ładowanej solarnie. Ten się nazywa Wild Moon i on kosztuje najwięcej, bo 54 zł. W zestawie jest, widzę, kabelek do ładowania. Jest to USB mikro. Montaż odbywa się na gumce, czyli bardzo prosto. Czy to już działa? Działa. No fajnie. O, można ciszej. A tu? Aha, czyli jest głośniej. Kurde, daje. Albo ciszej. Proszę bardzo, cichutko. Fajna opcja, słuchajcie. Można mieć cichy klakson. Albo mega głośny. I zwróćcie uwagę na to, że ten dzwoneczek trzeba zamontować blisko manetki, z tego względu, że przyciski do wyzwalania klaksonu są po prostu na obudowie, więc nie ma czegoś takiego, że montujemy sobie osobno przycisk. Montaż jest szybki, jak widać. Proszę bardzo. No, ciekawa opcja. I następny to jest T002S. Słuchajcie, ten klakson przycisk wyzwalania ma na kabelku, także można sobie go troszeczkę oddalić od klaksonu i zamontować po prostu przycisk blisko kciuka. Robimy to w ten sposób. Bardzo, zobaczcie, prosty, szybki montaż. Tak samo robimy. O, i właśnie teraz mi się przydaje troszeczkę tabelka, którą przed chwilą sobie zamontowałem, bo tutaj sobie właśnie zamontuję klakson. Dziękuję. Tu mamy kilka różnych klaksonów, konkretnie 4 klaksony i ten, który ostatni użyjemy górnym przyciskiem, to dolnym możemy go wyzwalać już cały czas. Proszę bardzo, dzwoneczek. No fajne. I teraz ten cały czas. No ten jest taki mało przyjemny. Ale ten dzwoneczek to jest bajer. To mi się podoba. Powiem Wam szczerze, że najbardziej to się nie mogę doczekać testu tego. Kolejna rzecz to są zabezpieczenia. Mam 2 zabezpieczenia. Jest to handbar lock,
czyli zabezpieczenie przed kradzieżą, a w zasadzie przed możliwością poruszania się hulajnogą albo rowerem, bo to po prostu blokuje nam manetkę hamulca. A to z kolei można sobie założyć na tarczę hamulcową, żeby nie można było przekręcić koła. To możliwe, że znacie, bo dołączane jest do niektórych hulajnóg, natomiast tego jestem ciekaw. Przetestujmy. I teraz tak, wkładamy sobie tą gumeczkę, żeby nie poniszczyć klamki. Zakładamy uchwyt w ten sposób, zaciskamy hamulec, ile się tylko da. Zobaczymy, ile jestem w stanie zacisnąć. Uwaga. Dobra. Dopychamy, przekręcamy kluczyk i w tym momencie jest zblokowany przedni hamulec. Także słuchajcie, nie ma szans, żeby to zdjąć. Także wydaje mi się, że taka blokadka, no słuchajcie, 37 zł nie jest to pieniądz, a jak ma to uratować waszą hulajnogę, to chyba warto. No i oczywiście, żeby to odpiąć, to wystarczy wsadzić kluczyk. Wsadzamy kluczyk, pyk, pyk i blokada zdjęta. I przede wszystkim można sobie ją schować do tego bagażnika, który pokazywałem na początku filmu. I mieć zawsze przy sobie. Teraz wszystkim dobrze znany Motolok, 17 zł kosztuje. Oczywiście większość z Was uzna, że to jest w ogóle bez sensu, a ja uważam, że taka blokada może się sprawdzić nawet lepiej niż ta, którą przed chwilą pokazywałem, dlatego że montuje się to na tarczy. Praktycznie nie widać jej, bo ona jest bardzo malutka. Jeszcze w gąszczu układu hamulcowego hulajnogi elektrycznej to w ogóle nie wiadomo, czy to jest element hulajnogi elektrycznej, czy to jest jakaś blokada. Sprawdza się to dobrze, dlatego że to blokuje naprawdę permanentnie koło i zaraz Wam pokażę, jak to założyć. Zakładamy sobie to w ten sposób, przekręcamy kluczyk i w tym momencie tarcza jest zblokowana. To koło po prostu nie przekręci się, bo zostaje blokowane przez tą blokadę o zacisk. Także nie ma szans, żeby nam tą hulajnogę gdzieś prowadzić. A że hulajnogi są ciężkie, no to wiadomo. Tak samo można ją założyć do roweru i w zasadzie większość tych rzeczy, które pokazywałem również, żeby to odpiąć, wiadomo, kluczyk. To jest naprawdę bardzo fajna rzecz, której wiele osób niestety nie docenia, a przydaje się. I od razu uprzedzę te komentarze, które mogą się pojawić i często się pojawiają, że takie zabezpieczenia są nic nie warte. Oczywiście każde zabezpieczenie da się złamać, usunąć, każdą blokadę zdjąć i tak dalej. Wiadomo, okazja czyni złodzieja. Pamiętajcie o tym. Nie każdy złodziej jest profesjonalistą. Niektórzy są po prostu z przypadku. Okazyjnie. Jeździcie w okularach? Bo ja w sumie do tej pory rzadko kiedy jeździłem, jeśli już to w przeciwsłonecznych, takich zwykłych. A to są zarąbiste okularki rowerowe z takim fajnym tutaj zabezpieczeniem, żeby powietrze, nie wiem czy to będzie widać, żeby powietrze po prostu nie wpadało tutaj koło nosa. Są całkiem szczelne. 15 zł kosztują i to jest chyba naprawdę taki must have. Za 15 ziko takie okulary, przyciemnione również. Testujemy. Jadę sobie teraz 35 na godzinę i w ogóle żaden wiatr nie wpada mi w oczy, co jednak zdarzało się, gdy jeździłem w okularach takich zwykłych przeciwsłonecznych, więc spełniają swoje zadanie i to za 15 ziko. No, jest ok. No i fajnie przyciemniają, także to też jest bardzo duży plusik. A jeśli chcecie, żeby muchy Wam nie wpadały również w zęby, to za 3 dychy, słuchajcie, jest taka kosmiczna maska. I teraz wyglądam jak z Daft Punk. Mieliście to skojarzenie? Możecie napisać w komentarzu, z czym Wam się kojarzy taka macha, z jakim filmem, z jaką postacią. Bo dla mnie jest po prostu kosmiczna, jak jakiś iRobot, nie wiem. Dobra, testujemy. Nie czuję żadnego powietrza na nosie, w oczach i na zębach, żadnych much. Czy wyglądam jak idiota? No jedni powiedzą, że tak, a drudzy powiedzą, że kurde, kto to był? No właśnie, słuchajcie, kolejna zaleta jest taka, że nikt nie będzie wiedział, kto kierowcą kurwa jest. 30 zł jedyne. I to by było na tyle w tym odcinku. Pamiętajcie, dajcie łapkę w górę, zostawcie suba, kliknijcie dzwoneczek, żeby być na bieżąco. No i skorzystajcie z tych linków, które zamieściłem w opisie filmu, bo naprawdę warto. Do następnego, trzymajcie się, cześć.